Wiecie co? Nareszcie znowu w studiu jestem. Cześć, jak widzicie, wróciłem do studia. I więc taki troszeczkę odcinek, co w tym roku planuję. Na luzie, tak troszeczkę vlogowo. I tak, mam 2 płyty retro. Jeszcze troszeczkę je muszę doczyścić, bo jednak remont to remont. Nawet jak zaklejone drzwi, to i tak ten kurz się dostanie jakoś do pomieszczenia. Ogólnie wysprzątane już, a płytki, wiadomo, trzeba powietrze sprężone, inne rzeczy, żeby dobrze doczyścić. Oprócz tego oczywiście B450, którą nadal mam. Ona ma mały defekt. Problem z ramem, ale jest to do ogarnięcia. No dobrze, wytłumaczę, o co chodzi z tym małym błędem, jak chodzi o płytę główną. B450 Elite ma problem tak zwany z DDR4 diodą. Czasami po prostu nie wykrywa pamięci RAM. Wystarczy wziąć po prostu inny komplet ramów, zobaczyć, czy zadziała. Jak wystartuje płyta główna, zaktualizujemy BIOS. Więc prosta sprawa, ale nie dla wszystkich do ogarnięcia. Liczę na to, jak kupię te nowe ramy, da się to ogarnąć. Ogarnąć, dlatego że planuję wymianę ramu u siebie w komputerze na 32. Tak, na 32 giga, bo 16 to za mało dla mnie. A dlaczego za mało? Mieliście odcinek na kanale wstecz, jak się cofniecie o 2 czy 3 tygodnie, jakoś tak. Oblukajcie, zobaczcie sobie. I jak wymienię ten RAM, chcę dokupić zasilacz. Tylko albo uda mi się ogarnąć 1000 W zasilacz i wtedy go zamontuję u siebie w komputerze i tą 600 wyciągnę, zasilacz, do innego projektu, lub kupię jakiś zasilacz, dobry zasilacz, koło 200 zł po prostu, żeby mieć do różnych takich projektów coś porządniejszego. I chcę stworzyć sobie platformę na bazie Ryzena 3 1200 do projektów związanych z chociażby z nowym moim projektem na Twitchu, który planuję zrobić. Nowego typu live'y. Nie widziałem tego przynajmniej w Polsce na razie. Szperają dosyć mocno na Twitchu czegoś takiego. Zobaczymy, pożyjemy. Stricto związanego z tym kanałem techniczne rzeczy. Między innymi Linux na żywo, różne koncepty z Linuxem, z innymi zestawami. Na przykład taki zestawik sobie wziąć na wizji, potestować. Zamówiłem kartę do wideo do przechwytywania obrazu. Na razie taką z AliExpress od naszych my friendów, jak ktoś powiedział. I zobaczymy po prostu, jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie działało. Live'y Full HD w 60 klatkach chcę robić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Karta, która ma dobrą opinię ogólnie w internecie, jak czytałem na polskich gdzieś tam forach, czy zagranicznych, więc myślę, że będzie ok. Oczywiście cudów nie oczekuję od niej, ale myślę, tak na przetestowanie koncepcji będzie w porządku. I co jest fajne, że też będę mógł na tym nagrywać poradniki, czy z Linuxa, czy z czegoś innego, tu i przechwytywać obraz. Może się pojawić coś z BIOS-em. Będę mógł bardziej robić te odcinki takie konkretniejsze, gdzie coś ustawiam, konfiguruję, podkręcam i pokazać to wam dokładnie. Więc zobaczymy, pożyjemy. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to, jak widzicie, mam też chłodzenie, które chcę zastosować, 120, wykorzystać je. Tu jest moje chłodzenie, które mam obecnie w komputerze. Tam z tyłu jest moja płyta, którą obecnie mam w komputerze X570S. A wspominam o niej dlatego, że jak już zakupię pamięci RAM, będę chciał podkręcić, zoptymalizować ten komputer, troszeczkę pogrzebać w BIOSie. Więc i ogólnie płyta,
która jest warta swoich pieniędzy. Ja nie żałuję, że za nią zapłaciłem 2000 zł. Bo naprawdę jest zacna. Temperatury są zacne, nareszcie są spokojnie. Te temperatury. Płyta nie przekracza około 40 stopni. Raptem. Nawet przy podkręcaniu jakimś. Na co dzień procesor około 50 stopni. Naprawdę. Ja ogólnie korzystam z 3,8 GHz. Na razie nie podkręcam go, bo nie potrzebuję na co dzień takiej mocy. Z tym, że sobie zrobiłem jedną rzecz. Normalnie 1,25 ustawiony napięcie, ja ustawię na 1,15. Tak. Wystarczające mniejsze temperatury są, a do tego doszedłem w momencie, jak miałem 120 chłodzenie, gdzie musiałem troszeczkę powalczyć z temperaturami, bo jednak przy dłuższej pracy te chłodzenie ledwo co sobie dawało radę. Jeszcze z takich planów, oczywiście tu z tyłu już nie wystawiam, mam komputer swój, ten retro, ten co pierwszy sobie odbudowuję. Prawie jest, można powiedzieć, że odbudowany dysk, może pamięć RAM trochę więcej. Tam chcę dołożyć jeszcze pamięci RAM. Procesor jest taki, jaki był, a karta jeszcze nie. Gdzieś miałem Voodoo trójkę 2000, do tej pory nie mogę znaleźć. Obawiam się, że została gdzieś na elektrośmieci. Niechcący wyrzucona. Szkoda. I co jest ciekawe, obudowa i płyta główna jest ta, co była w tym pierwszym komputerze. O tyle ciekawie, bo ja troszeczkę też jestem chomikiem takim, zbieram takie rzeczy. Oczywiście tam mam jeszcze w skrzyni, mam różne inne ciekawe rzeczy. I troszeczkę retro też peryferii. Była o klawiaturze, odcinek to był pierwszy. Jeszcze planuję zrobić o myszce pewnej, o 2 w zasadzie myszkach, ale to sobie muszę kupić przejściówkę USB na PS2, żeby mieć po prostu przejściówkę, żeby na USB to podłączać, bo ta płyta, chyba że uruchomię tą platformę już, to wtedy tu już mam wejście PS łamane na 2. Więc to jest to. Oprócz tego jeszcze planuję też czegoś takiego jak minidysk, który zapowiadałem. O minidyskach, o MP3, o jeszcze odcinek o czymś takim. A napiszcie mi w komentarzach, czy wiecie, co to jest. Jestem ciekawy, czy wy będziecie wiedzieli teraz. Bo to już jest praktycznie zabytek. Oprócz tego oczywiście chcę wrócić jeszcze do tematyki konsoli Wii. Mam pewien projekt, który chcę zrobić. Z jednym wstrzymywałem się, bo powiem wam szczerze, z tymi projektami, bo mam tu konsolkę swoją i uświadomiłem sobie, że część rzeczy mogę zrobić, bo nie ingeruję w oprogramowanie jakby oryginalne. To jeden projekt mogę zrobić, inny nie chcę robić, dlatego że to jest moje maleństwo do pogrania, czasami sobie uruchamiam. I kiedyś był wysyp po 40-50 zł samych tych kostek. Teraz to się skończyło. Ja nie kupowałem kiedyś, bo mam czas jeszcze. I to był błąd. Wiem, miałem zrobić odcinek na temat słuchawek, które zapowiedziałem, małych do telefonu, takich dousznych. To jest aktualne. Oprócz tego planuję jeszcze jeden fajny projekt z telefonem. Nietypową rzecz. Już sobie oblukałem niektóre rzeczy, że mogę też sprowadzić za dobre pieniądze, tak na pierwszy rzut, na przetestowanie z AliExpress. I wcale nie muszę tych 300-400 zł wydawać, żeby ten projekt zrealizować. Dużo mniejsze pieniądze. Nawet jak nie wypali, nie będzie szkoda, bo mam inne zastosowanie dla tych elementów. Jedną rzecz po prostu podaruję ojcu, który na pewno z tego skorzysta przy swoim laptopie. I tyle. Tylko pamiętajcie, jest kilka tych projektów, że to nie musi się od razu ukazać, więc warto zasubskrybować mój kanał. Macie bardzo fajny odcinek z telefonem o OTG technologii. Możecie zobaczyć, co to jest. Bardzo przydatna funkcja. Te live'y, jak mówiłem, chcę wprowadzić. To by było fajne, bo możemy sobie wziąć sprzęt, który będę testował.
przetestować w różnych grach. Wy mi coś podpowiecie, przetestujemy, zmienimy, skonfigurujemy, podkręcimy na przykład. I będziemy się w ten sposób bawić. Tu mam fajny zestawik z fajnym procesorem Intela, tylko z tym, że prawdopodobnie ta karta, którą posiadam, Quadro, po różnych artykułach, czytaniu, działa od PCI Express 2.0, a tu jest 1. Więc muszę najpierw jakąś kartę zorganizować, która będzie współpracowała, żeby sprawdzić, bo ten zestaw od tego człowieka, co mam, to został przetestowany na GTX-ie przed wysłaniem i to działało. Tak, pokazywał mi, wysłał mi rzuty, czyli ta płyta prawdopodobnie jest wszystko w porządku. Tu nie ma układu graficznego. Tu jest układ graficzny, więc który też będę chciał przetestować, tylko jest taki problem, że oficjalne sterowniki są do Windowsa 7. A Windows 7 teraz to nie jest dobry pomysł. Ja zainstalowałem go sobie. Ile tam błędów pokazuje, ile chce, żeby tam Blizzard chce, żeby doinstalować sterowniki. Certyfikat. Dobrze, ja wchodzę, ściągam, pobieram je według instrukcji i tak to nie działa, i tak to krzyczy, chociaż jest zainstalowany. To nie o to chodzi, trzeba coś ręcznie zrobić, tylko nie zawsze to działa, współpracuje. Więc zobaczymy. Dobra, na razie, cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj mój kanał. Widzimy się za tydzień. I napisz mi w komentarzu, nie zapomnij mi napisać, co to jest, bo jestem ciekawy, czy wy będziecie widzieli.